Cześć! 20 lutego wyszła dosyć spora aktualizacja do Selfcada i w tym filmie chciałbym omówić takie najważniejsze nowości, najważniejsze zmiany, które ta aktualizacja wprowadziła. Zacznijmy od tego, że pojawiły się takie pogrubione linie na środku. One wskazują nam środek płaszczyzny. Jeżeli włączymy sobie pozostałe płaszczyzny, to widać, że tutaj te pogrubione linie również są i pozwalają nam łatwiej zorientować się w przestrzeni, w skali. Wyłączę teraz te płaszczyzny. I w ustawieniach przestrzeni roboczej mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą opcję, mianowicie Viewports. Mogę ustawić większą ilość okien, na których będę pracować. I na przykład wedle zapotrzebowania to mogę ustawić od góry i powiedzmy w widoku ortograficznym, ortogonalnym, może lepiej tak po polsku to brzmi. Te na przykład w widoku od przodu, a tutaj sobie pracować. Mogę też te okna skalować, dzięki czemu tutaj na przykład pracuję, a tutaj tylko patrzę, jak zmieniają mi się obiekty. W narzędziach, w ustawieniach przestrzeni roboczej to by było na tyle. Zmienię sobie może do wartości domyślnych. W ustawieniach, w preferencjach teraz, w preferencjach zmieniło się to, że mamy możliwość ustawienia większej liczby przy Androidu. Mianowicie, jak dotąd cały czas to było 20 i 40, teraz mogę ustawić aż 120 logów. Czyli pracując na obiekcie, mogę 120 razy cofnąć, a potem przywrócić oczywiście. Na samym dole mamy jeszcze nowość, czyli ustawienia wielkości gizma oraz helpera. Gizmo widzimy wybierając któreś z narzędzi, na przykład Move. To jest gizmo, czy Rotate, to są gizma. I mogę tutaj zmieniać ich wielkość. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli potrzebuję większego gizma, ustawiam większe, jeśli mniejszego, ustawiam mniejsze, żeby na przykład nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o helper, to helper możemy zobaczyć w narzędziach, w których gizma nie ma. Na przykład w rysowaniu. Mam ustawione obiekty, dobra. Ta kropka, a właściwie sześcian, tu może słabo widać, ale to jest sześcian, to jest właśnie helper. I mogę ustawić sobie go większego. Teraz powinno być widać, że to jest sześcian. Taka mała kosteczka. I mogę znowu ustawić mały, średni, duży, zależnie od potrzeby. Znowu przywrócę ustawienia domyślne. I w ustawieniach to by było chyba tyle. Jeszcze mogę powiedzieć, że jest taka opcja jak Save Objects. Ona tutaj jest długo. Natomiast teraz zmieniło się to, że... Chwileczkę, niech mi się zapisze, dobrze. Zmieniło się to, że nazwa tego obiektu wynika wprost z projektu. Czyli gdybym sobie tutaj zmienił nazwę, na przykład na, nie wiem jak to mogę nazwać, walec z wyciętym walcem, to nazwa też byłaby walec z wyciętym walcem. Wcześniej ta nazwa wyglądała w ten sposób. Teraz wynika prosto z obiektu, wprost z projektu. Natomiast jeśli chodzi o dodawanie obiektu do sceny, to zmieniło się to, że teraz należy nacisnąć na obrazek. Wcześniej to była taka mała ikonka, natomiast teraz naciskam na obrazek i obiekt się dodał. Jest teraz tutaj zdublowany. Dobrze, usunę może ten jeden obiekt. To już mogę zamknąć. Kolejną nowością jest Backface Scaling. W tej opcji, to jest opcja widoku, tryb widoku, chodzi o to, że jeżeli mamy jakieś ściany, jakieś face'y, które mają odwróconą normalną, czyli widzimy ich wewnętrzną stronę, czy tam tylnią stronę, wówczas
takie face'y zostają ukryte, są niewidoczne. Pomaga nam to między innymi w znalezieniu takich odwróconych face'ów. Jak to działa? Odwróćmy sobie może tutaj tego face'a. Flip normals. I jak widać, a raczej nie widać, ten face jest niewidoczny, a jest niewidoczny dlatego, że ma odwróconą normalną. On tutaj cały czas jest, tylko patrzymy w tej chwili na jego wewnętrzną stronę, która powinna znaleźć się tam w obiekcie. Odwrócone normalne się niestety zdarzają czasami coś się źle przeliczy i zdarza się, że jakiś face jest odwrócony. A może to być dosyć problematyczne podczas modelowania, ze względu na to, że na przykład extrusion działa w drugą stronę. Może teraz schowam, żeby było widać. O, działa w drugą stronę. No i nie tylko extrusion, tutaj dużo problemów możemy spotkać, dlatego że któryś face jest odwrócony. Bardzo ciekawą nowością, którą pokażę może na walcu, jest możliwość zaznaczania pierścieni z krawędzi. Wchodzimy w ustawienia zaawansowane i tu jest Ring Selection. Jak dotąd cały czas było Loop Selection. Przypomnę może, jak to działa. Zaznaczyła się cała pętla. Natomiast teraz mamy jeszcze Ring Selection, który działa podobnie, tylko niejako w drugą stronę. To jest Ring Selection. Czyli loop to te wszystkie krawędzie są ze sobą połączone i tworzą pętlę, a ring, można powiedzieć, że krawędzie są ustawione prostopadle do pierścienia, który zaznaczamy. Następna zmiana to możliwość zablokowania jakiegoś trybu widoku. Mam na myśli te 3 tryby. Włączmy sobie tryb siatki i zablokujmy ten walec poprzez lock. Lock już tu było bardzo długo. Natomiast teraz blokuje również tryb widoku, czyli mam wszystkie obiekty w trybie mesh, a ponieważ walec zablokowałem w trybie siatki, to on rzeczywiście cały czas jest w tym trybie siatki. Teraz mogę go odblokować i jak widać walec wrócił do aktualnego trybu, który mam teraz włączony. Bardzo ważne zmiany i bardzo przydatne zaszły w narzędziu Inset. Narzędzie Inset w SelfCADzie działało jak dotąd dosyć kiepsko, szczerze mówiąc, nierówno. Może nie w przypadku pojedynczego face'a, ale gdybyśmy wzięli sobie taki walec, to na tej górnej ściance zobaczylibyśmy, że Inset układa się nierówno. Teraz zostało to naprawione. To jest za duża wartość, dlatego te boczne ścianki tak wyglądają. Zostało to naprawione i wszystko tutaj się równo układa. O proszę, tu jest równy okrąg. Mogę jeszcze zaznaczyć całego tego poligona. Inset i wszystko cały czas jest równo ułożone. Jeszcze mogę dać individual, znowu za wysoka wartość. I proszę bardzo, równe trójkąty. A przed aktualizacją mielibyśmy tutaj niezłą kaszanę. Mało tego, następna bardzo ciekawa rzecz to możliwość używania inset, kiedy mamy w obiekcie dziury. Weźmy sobie, zaznaczmy tego poligona i użyjmy inset. Jak widać, dookoła tej dziury również zostaje zastosowany inset. Jak dotąd tego nie było, tutaj mielibyśmy niemały problem, natomiast teraz narzędzie działa również w takich przypadkach. Z czym się to wiąże? Wiąże się też z tym, że jeżeli zaznaczymy, może dodam nowy cylinder, jeżeli zaznaczymy boczne ścianki tego cylindra i użyjemy inset, to tutaj też w obie strony
narzędzie działa. I to by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję, cześć. A jednak jeszcze nie wszystko. Zapomniałem powiedzieć o też ciekawej zmianie, która jest dostępna przy rysowaniu. Mianowicie mamy tutaj taką ikonkę z magnesem. Ta ikonka była tu już wcześniej i ona sprawia, że plane, na którym będziemy rysować, ustawia się na takiej wysokości, jak powiedzmy wierzchołek, na który naciśniemy. Może pokażę, jak to działa. Mamy tutaj płaszczyznę, na niej byśmy teraz normalnie rysowali. Natomiast ja nacisnąłem magnes i chcę tą płaszczyznę ustawić na przykład na tej wysokości. I płaszczyzna ustawiła się na tej wysokości, teraz mogę tutaj rysować. Jak widać, rysuję rzeczywiście na wysokości tego werteksa, na który nacisnąłem. To już tu było wcześniej, natomiast co się zmieniło? Zmieniło się to, że właśnie mamy tutaj snapowanie i tego helpera, który tutaj się w tej chwili on tu zmienia kolor, jak najadę na vertex. Raz jest zielony, raz jest niebieski, czarny. Tego nie było i nie było snapowania, czyli że rzeczywiście równo na vertexie mogę nacisnąć. Myślę, że dzięki temu możemy teraz dużo częściej korzystać z tego magnesu. Będzie to znacznie bardziej przydatna opcja. Dlatego myślę, że warto jeszcze o tym powiedzieć na filmie. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o zmianach, jakie zaszły, to zapraszam na www.selfcut.com i na blogu pojawił się wpis, w którym możecie przeczytać o wszystkich zmianach, jakie zaszły przy ostatniej aktualizacji. Tym razem już naprawdę się żegnam. Dzięki, cześć!